grobu zdyszany głos ojca, a potem pobiegli wszyscy na ratunek kościółka świętego Mikołaja, widząc, że ogniste wężyki biją się po wejmach domu Bożego. Wiele godzin strasznych przeżył tego wieczora Nowogródek. Zły żywioł zniszczył domy, pozbawił ludzi dachu, imienia, obrócił też w perzynę spichlerz państwa Mickiewiczów. Ula, proszę teraz ty. Późnym wieczorem przycichł pożar i trwoga. Została rozpacz po nieszczęściu. Ludzie patrzyli, liczyli straty i lamentowali. Płakali także chłopcy. Mamusia spojrzała na Adasia i przeraziła się. Miał główkę rozpaloną, siwe oczy błyszczały mu jak w gorączce. Słaniał się, chodząc po dziedzińcu. Adasiu, czyś ty nie chory, dziecko? Może ci się tam coś stało na dachu? Mówiła, gładząc go po głowie. Adaś nie był chory, lecz przecież coś mu było. Spoważniał nagle, zasępił się. Wirowały mu w myślach widziane obrazy, jak gdyby teraz ten pożar rozgorzał w duszy chłopca. Podszedł do starszego brata i rzekł: mój drogi Franeczku, już Franek wiedział, że młodszy brat ma jakąś bardzo wielką prośbę, bo przemawiał czule. Franeczku, złoty, ja chcę cię prosić, żebyś mi coś napisał. Co? Mam ci znowu pomagać w rachunkowym zadaniu? Przecież jutro lekcji nie będzie. To nie zadanie. Ja ci chcę coś podyktować. Weź świeczkę i chodź. Dziękuję bardzo. Bardzo ładnie, bardzo wyraźnie przeczytałaś ten fragment. Teraz, Lusiu, twoja kolej. Dasz radę, kochanie. Czytaj, proszę. Pobiegli do kancelarii pana Mikołaja. Adaś stanął na środku pokoju. Franek usiadł przy biurku i na wydartej z kajuty kartce pisał pod dyktantem brata. Na górze napisz pożar, albo lepiej oda o pożarze. Wyszeptał nieśmiało Adaś. Rumieńce oblały mu twarz i wraz zaczęły mu się z głębi duszy dobywać słowa, jakich Franek ani on sam nigdy nie słyszeli. Obrazy, przenośnie i rymy przeciwne. Nigdy o takich nie wspominano w szkole na lekcjach wymowy. Chciał przedtem Adaś, żeby byli w pokoju sami, bo już po pierwszych słowach chłopaka znalazł się tam anioł stróż narodu i opromieniał głowinę chłopaka i pasował na największego w przyszłości poetę. Gdy Adaś skończył dyktować, Franek patrzył pierwszy raz w życiu z wielkim podziwem na młodszego brata. Ochoczo, jakby po spełnionym obowiązku, podskoczył Adaś do brata. Musisz mi dać uroczyste słowo honoru, że o tym nikomu nie powiesz. Bo wiesz, jakby się nasz tatuś dowiedział, że ja wiersze piszę. Dziękuję, Lusiu. A teraz może on Spokojnie. Bardzo proszę o spokój, dziewczyny, szybciutko. Zbieramy się, bo stoi żandar. Po tym zajściu punkt spotkań dziewcząt był spalony. Zniknął z planu lekcji. Stał się zbyt niebezpieczny. Łucja
Nie spotkała się już ze swoimi koleżankami z grupy, ani w czasie wojny, ani po wojnie. Wkrótce potem znalazła się w kolejnym pociągu towarowym jadącym w nieznane. Przeżyła 2 obozy przejściowe. Pracowała dla Rzeszy w Czechosłowacji, w mleczarni, a dokładnie w zlewni sera. Tam zmywała z ogromnych brył dojrzewających serów plesień i czyściła te wielkie, ciężkie formy do serów. Do Ostrowa wróciła dopiero w pierwszy dzień po zakończeniu wojny. W naszej inscenizacji udział wzięły uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 imienia. Zapraszam opiekunkę grupy, panią Grażynę Krolek. Zapraszam serdecznie do nas. Jadzia, Zuzia Cicha, nasza Basia, Antonina Wyczyska. tak, nasza Ulka, Olga Kowalczyk. i tu mała Lusia, znaczy mała Łucja, Anna Kuślik. Opiekunka pani Grażyna Krolek, jak już wspomniałam, koloristka. Kamińska. Na co dzień jest w pracowni teatralnej Austriackiego Centrum Kultury. Miły gość, który sam nam zrobił niespodziankę, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że tak się nam to pięknie tu ładnie ułoży. Żandarm, co prawda był już akurat nie żandarm, ale nie. Piotr Maśliński. Jest kolekcjonerem i dzięki temu tu się znalazł. Co widać? Bohaterka tych wspomnień, tej niezwykle przechowanej w pamięci chwili. Łucja Dolkiewicz, zapraszamy. Nie wiem, od czego zacząć. Było mi 80 lat. Dziękuję wszelkim. Dziękuję młodym artystom, którzy mi pozwolili znów przeżyć to, co było i przeżywać te same emocje. Proszę Państwa, to jest moja prawdziwa lekcja. To, coście Państwo zobaczyli na scenie. Otwarłam moje rodzinne archiwum i znalazłam w nich podręcznik, znalazłam mapę, znalazłam świadectwo z tych czasów, znalazłam zdjęcie grupy mojej oraz przeze mnie spisane wspomnienia, które oparte są
właśnie z tej książki. I postanowiłam w czasie, kiedy w klubie nauczyciela obchodziliśmy właśnie bohaterów, hołd bohaterów nauczycieli, którzy uczyli w okresie wojny, postanowiłam do tej grupy dołączyć i podziękować im tą właśnie lekcją, tym wspomnieniem za to, że pozwolili nam, młodym, temu pokoleniu, z którego ja wyszłam, przetrwać czas wojenny. Przepraszam za moje gardło. I tak zaczęła się ta historia z tą właśnie lekcją. Chciałam Państwu właśnie pokazać materiał, który został zachowany. Są to naprawdę przemiłe pamiątki. Podręcznik, z którego dzieci dzisiaj czytały fragmenty o Adamie Mickiewiczu, ma piękną nazwę Pieśń o ziemi naszej. Podręcznik, który wyszedł w roku 1933 i jest już dzisiaj niestety w szczątkach. Mało, że pożółkły, to jeszcze cały poszarpany, zatrzymano, no bo już teraz we foliowej torebce prawie. Ale nie o tym chciałam mówić. Podręcznik jest przepiękny. Zawiera mnóstwo cudnych właśnie poezji oraz czytanek. Przykładem tego była właśnie ta czytanka. Przysłałabym ją chętnie dzisiaj naszemu panu ministrowi. Proszę Państwa, ta mapa, którą Państwo widzicie, jest niemiecka. Po prostu. I ona przetrwała chyba dzięki temu w takim właśnie stanie. Spełniała nie tylko zadanie dydaktyczne, czyli uczyła się młodzież na lekcjach historii i geografii, ale był okres wojny i wszyscy musieli o godzinie 20 zasłaniać okna. W Ostrowie robiło się ciemno podwójnie do rana godziny 7. I ta mapa była zasłoną na tym oknie, gdzie dzieci miały właśnie tą swoją lekcję. Ją na dzień rolowano, na wieczór opuszczano. I oprócz tego, że była tym środkiem dydaktycznym, to spełniała jeszcze tą bardzo podstawową, wielką rolę. Otóż wieczorem zbierali się dorośli, włączali radio i słuchali wolnej Europy. Wiadomości te sobie zaznaczali na mapie, a na drugi dzień przewozili i przenosili do odpowiednich czynników w Ostrowie, czyli do konspiracji i do ludzi. Lekcje odbywały się raz w tygodniu, po 1,5 godziny. Dominował język polski. Historia, geografia się łączyła. Czasem mieliśmy trochę przyrody. W tym tajnym spotkaniu, jak żeście Państwo zauważyli, siedziała osoba, która czuwała nad naszym bezpieczeństwem.
Lekcje odbywały się w różnych domach. W tym przypadku odbywały się u tych 4 dziewczyn, czyli zawsze gdzie indziej. Mówiło się, dzisiaj na następny raz spotykamy się za cmentarzem, albo przed cmentarzem, albo przy alei, albo za Majdanem lub pod mostem. Nie mówiło się ani ulic, ani numeru. Właśnie to są domy, w których odbywały się lekcje. Zaczęliśmy, może słowem ten, mi uciekł ten pierwszy, właśnie. W tym domu mieszkała Jadzia, dziewczynka. Niestety tego domu już nie ma. Zostały chaszcze i krzewy i ten dom stoi naprzeciwko kościoła Miłosierdzia Bożego przy ulicy, obecnie stał przy ulicy Limanowskiego, wtedy Starokaliskiej 70. Następnie ten dom to był mój dom, jest mój dom, w którym odbywały się lekcje, a najczęściej odbywały się egzaminy. Dlaczego? Dlatego, że dom ten stał 200 metrów od ulicy i bardzo szybko można się było zwijać. Tak się mówiło wtedy za czasów okupacji. Najlepiej zachował się dom przy ulicy dzisiaj Komuknickiej, który stoi naprzeciwko poczty i tam mieszkała jedna z naszych uczennic, której było na imię Basia. I dom ostatni, który znajduje się dzisiaj gdzieś przy ulicy Spokojnej, ale nie daje głowy za to, że to jest na pewno ten, ponieważ ma bardzo dużo przybudówek, a wtedy tego nie było. Jest dzisiaj po prostu w ruinie. Kiedy jechałam oglądać te miejsca, tylko w jednym oknie wisiały firanki. No, nie ma też uczestniczek tajnego nauczania. Oto to zachowane zdjęcie. Zacznę od prawej strony, jest uczennica, która się nazywała Urszula Jastrzębska. Po drugiej Basia Bitczak, tak? Bitczak wygląda. Tak, Barbara Bitczak. Obok niej stoi właśnie ta wysoka dziewczynka, to jest Jadwiga Krakowska. Po lewej stronie jest Ula Jastrzębska. Na samym dole, mimo że ja tam byłam chyba najstarsza, jestem ja. Dzieci były z rodzin pewnych. Były to dzieci z rodzin przedwojennych, wojskowych. Jedna tylko, właśnie Jadzia, była z rodziny kolejarzy, który miał też zasługi w tej mojej ekskapadzie, kiedy uciekaliśmy na początku wojny. Ojcowie ich pracowali. Mój ojciec też był wojskowy, był woźnym w urzędzie miasta i rozwoził rowerem wiadomości i pocztę z urzędu. Inni pracowali w urzędzie miasta, a ojciec Uli gdzieś został zatrzymany i matka sama
sama ją wychowywała. Jest to jedno z moich, wracając do lekcji, jest to jedno z moich przeżyć, 4, które zostały w mojej pamięci. Dzisiaj jestem, proszę Państwa, sama niestety i nie ma mnie kto wspierać. Zanim dojdę do nauczycielki, muszę Państwu powiedzieć właśnie, co to jest ten ton. Nauczyciele już wiedzą, bo mieliśmy takie spotkanie w miesiącu maju. Wiecie Państwo, każda wojna jest straszna. Ja nie chcę o tej wojnie nawet mówić, bo ja nie potrafię. Ja uciekam od filmów wojennych, od książek wojennych. Dla mnie to jest przeszłość zamknięta. Dla mnie dzisiejszy tutaj pobyt kosztuje bardzo dużo. Ale każda wojna jest okrutna i straszna, jak powiedziałam, bo giną ludzie i to jest najgorsze. Są winni i niewinni. Zbrodniarze, zdrajcy, mordercy i kolaboranci. Na szczęście w tej gromadzie ludzi wyrastali jak drzewa nadziei, różni bohaterowie. Między innymi byli to nauczyciele. I właśnie ci nauczyciele utworzyli ten ton. Co to jest ton? To jest tajna organizacja nauczycielska, która już w październiku przejęła ster i opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Tych nauczycieli było sporo. Ja osobiście